Cześć! Odcinek o ranczu bardzo Wam się podobał, więc dzisiaj kontynuujemy serię i przechodzimy do orand. Jak wiecie, jestem wielką fanką ranczu i ten odcinek był dla mnie niezłym wyzwaniem i też okazją do tego, żeby poszperać głębiej i znaleźć jakieś ciekawe informacje dotyczące orand. Tak jak w przypadku ranczu, podzielę je na 3 kategorie. Pierwsza kategoria to będzie oranda czerwony kapturek, druga oranda ogólnie i trzecia kategoria Azuma Nishiki. Opowiem Wam też o innych ciekawych wariantach. Oranda czerwony kapturek. Oranda czerwony kapturek jest rasą dosyć popularną i nawet dosyć często spotykaną w polskich sklepach zoologicznych. Niestety fakt ten popularności martwi trochę Chińczyków, którzy uważają się za twórców tej rasy. Pracowali oni nad tą rasą przez wiele lat, przez setki lat i teraz ta rasa jest bardzo popularna, co niestety wpływa na jej jakość i na cenę, więc twórcom tych rasowych orand czerwony kapturek nie opłaca się ich produkować, bo przesycenie rynku jest tak duże. Prezydent chińskiego klubu welonów, którego imienia nawet nie będę starała się wymówić, uważa, że niedługo wszystkie ich kilkusetletnie starania nad produkcją wysokiej jakości orand niestety legną w gruzach właśnie przez to, że jest to rasa tak bardzo popularna. To jest, szczerze mówiąc, paradoks, bo oranda czerwony kapturek była tworzona na wzór żurawia, który ma czerwoną głowę i białe ciało, a żuraw w chińskiej mitologii oznacza nieśmiertelność. Chińczykom zależało na tym, żeby to była rasa, która porusza się wolno i majestatycznie, z pięknie rozłożonymi płetwami. No ale jak powinna wyglądać taka oranda czerwony kapturek? Przede wszystkim kolor czerwony jest dopuszczony tylko na głowie, na kapturze. Ten kaptur powinien znajdować się nad linią oka. Kolor czerwony powinien być bardzo intensywny. Sam kaptur powinien być zrównoważony i symetryczny. Płetwy również powinny być sparowane, oczywiście poza grzbietową. I teraz bardzo ważna uwaga. Głębokość ciała powinna się mieścić w proporcjach między 1/2 a 2/3 długości ciała. Teraz daję minutę na to, żeby każdy zmierzył swoją rybę i lecimy dalej. Za co odbiera się najwięcej punktów na wystawach? Przede wszystkim za to, jeśli na ciele ryby występują jakiekolwiek przebarwienia czerwone czy pomarańczowe. Ciało ma być śnieżno-białe, tak samo jak płetwy, a kolor czerwony znajdować się tylko nad linią oka. Oczywiście też punkty odbiera się za zachowanie, za to, że rybka siedzi na dnie, jest letargiczna, stoi na ogonie. Również punkty odbiera się za przebarwienia na ogonie, takie charakterystyczne żyłki, wszelkie nieprawidłowości w obrębie płetw czy pyszczka. Za mały kaptur mogą uciąć aż 20 punktów na 100. A teraz przedstawiam Wam gościa specjalnego. To jest Plamka z naszej grupy. Oranda czerwony kapturek. Zobaczcie, jak ładnie ma ułożony kolor czerwony powyżej właśnie oczu. Nie ma żadnych zdobień i przebarwień na ciele. Ma ciało śnieżno-białe. Muszę tutaj dodać, że Plamka pochodzi z klasycznego sklepu zoologicznego, z popularnej sieciówki. I teraz wniosek dnia. Wniosek dnia jest taki, że nawet kupując bardzo tanią rybkę ze sklepu zoologicznego, można ją wygrumować na czempiona, jeśli ma do tego odpowiedni potencjał. Ja osobiście widzę ten potencjał w Plamce, pomimo tego, że tam na drugiej stronie kaptura ma troszkę przejaśnienie, ale mój punkt jest taki, że jakość ryby nie zawsze zależy od tego, że pochodzi ona z najlepszej hodowli, ma najlepszych rodziców, czempionów itd. Da się taką piękną rybę osiągnąć nawet kupując bardzo tanią rybkę. I tak naprawdę jakość dla mnie to jest też taka sprawa czasem drugorzędna, bo te normy to przecież nie spadły z sufitu, nie wysłało nam ich UFO, tylko ktoś po prostu usiadł i napisał według tego, co mu się podoba. Więc okej, normy z jednej strony, ale z drugiej, moim zdaniem przy wyborze ryby jest najważniejsze to, jak się czujemy na nią patrząc, czy nam się optycznie podoba, czy wygląda zdrowo. Jeśli te warunki są spełnione, to dopiero możemy mówić o jakości ryby. Kategoria numer 2. Orandy. W odcinku o ranczu mówiłam Wam, że też czasem trzeba uśredniać pewne standardy. Tak samo jest w przypadku orand, kiedy kilka krajów bierze udział w produkcji, tworzeniu ostatecznego kształtu tej ryby. Każdy z tych krajów dążył do troszkę innych wzorów i standardów, ale punktacja w tej kategorii akurat na wystawach jest tylko jedna. Przeglądając jednak tabele sędziowskie z wystaw, dochodzę do wniosku i jestem pod takim wrażeniem, że uszanowano jednak tradycje wszystkich krajów, które miały wpływ na rozwój tej rasy. Są to przede wszystkim Chiny, Japonia, ale także Tajlandia, Indonezja oraz Wietnam. Zobaczcie teraz na obrazek.
Mamy na nim piękną wystawową orandę i najważniejsza tutaj jest struktura ciała. Musi być mocna i okrągła, z płetwą grzbietową postawioną przez większość czasu. Zwraca się też uwagę, żeby kaptur nie był przesadnie przerośnięty i to jest też dobra uwaga nie tylko na wystawę, ale w życiu codziennym. Jeśli będziemy mieć przerośnięty kaptur i bardzo skompresowane ciało, ta oranda prędzej czy później może pokazywać jakieś problemy z pływaniem, z pławnością. Chciałam też zwrócić uwagę, jak wygląda u tej ryby przejście między ciałem a ogonem. Musi być możliwie jak najgrubsze. Ogon z kolei swoim wyglądem musi przypominać żaluzję. Oczywiście jest to wzór tajskiej orandy. Jeśli chodzi o wystawy, dopuszczonych jest kilka typów orand i ich kapturów. Po pierwsze takie z kogutkami, czyli pompon. Po drugie takie, gdzie kaptur rośnie tylko na czubku głowy oraz takie, gdzie kaptur schodzi na policzki oraz na całą głowę. Nie może tutaj też zabraknąć informacji o tym, że jest dopuszczonych kilka różnych rodzajów ogonów. Chociaż rodzaje ogonów to jest naprawdę obszerny temat na oddzielny odcinek. Powiem Wam tylko, że najważniejsze z typów ogonów to jest torczykowy, pawi czy różany. Nie ma polskiego słownictwa chyba na to, więc tak sobie wytłumaczyłam. Jak widzicie, dopuszczona jest duża dowolność na wystawach, chociaż bardzo dużą uwagę zwraca się na proporcje ciała, kształt kaptura oraz na to, jak ryba się porusza. Każdą rybę ocenia się w 6 kategoriach. W każdej z tych kategorii można zdobyć od 10 do 30 punktów. Teraz Wam muszę powiedzieć, że najbardziej sławną, czy może najdroższą linią jest Shogun z Tajlandii. Te ryby osiągają naprawdę ogromne ceny. Nie tylko orandy, ranczu też są dosyć drogie. I też Shogunów nie da się po prostu odkupić od tej farmy pojedyncza osoba. On ma swoich dealerów, którzy je rozprowadzają na cały świat. Ale oczywiście, tak jak mówiłam, one osiągają ogromne ceny. Czasem też na te orandy Shoguny mówi się Godzilla. Kategoria numer 3. Azuma Nishiki. Tutaj trzeba mieć na uwadze to, że to jest dosyć rzadka rasa w Europie i też występuje jej kilka mniejszych podras, które są czasem tak rzadkie, że spotykane są tylko na przykład na jednej farmie. Często też na wystawach w Europie nie ma wystarczającej ilości ryb, żeby ze sobą rywalizować, więc po prostu są dopuszczane do ogólnej kategorii orand. Sama rasa Azuma Nishiki pochodzi z Japonii i została stworzona w latach 30. ubiegłego wieku. Rasa ta powstała z połączenia orandy z teleskopem Calico, chociaż nie ma oczu teleskopowych, ale właśnie utrzymała kolor Calico. I ważne jest to, że baza jest taka niebieska, czasem może nawet wchodzić w lekki fiolet, ale baza ogólnie jest jasna, występują czarne kropki i głowa jest czerwona. Tak jak mówiłam, występuje kilka podgatunków czy wariantów tej rasy, ale są one bardzo rzadkie. Z tych głównych wariantów to będzie Hon Azuma albo Suzuki East. Najważniejsze to, co wyróżnia tą orandę, jest właśnie jej kolor, tak właśnie bardzo jasny i trzeba powiedzieć, że jest bardzo trudny do osiągnięcia. Nawet jeśli skrzyżujemy dwóch rodziców Azuma Nishiki, to możemy nie uzyskać tego koloru u większości młodych. Jako że jest to rasa japońska, więc najczęściej tą rybę podziwia się od góry i zwraca się też uwagę na to, jak układa się ogon. Ma być piękny, rozłożysty, ale sprawiać wrażenie miękkiego i delikatnego, tak majestatycznie ciągnącego się za rybą. Głowa ma być długa i prostokątna, tak samo zresztą jak z ciałem, które też dąży się do tego prostokąta. Pamiętacie, jak było z ranczu, które właśnie były takie wręcz prostokątne całe. U tych orand nie jest to aż tak bardzo przerysowane, chociaż są tendencje, że właśnie do takiego kształtu się dąży. Oprócz tego mamy kilka ciekawych odmian, kombinacji, wariantów. Nie zawsze są to oddzielne rasy, czasem to po prostu oddzielna nazwa na jakiś dany kolor czy cechę charakterystyczną. Niewątpliwie jedną z nich jest Yuanbao, która absolutnie zasługuje na oddzielny odcinek i taki odcinek powstanie na pewno. Yuanbao jest połączeniem Ryukina i ranczu, ale też nazywa się go ingot oranda przez to, że wygląda jak oranda z bardzo krótkimi płetwami. Płetwa grzbietowa i ogonowa są właśnie dosyć skrócone, przez to właśnie też, że Ryukin, ojciec tej rasy, też był krótkopłetwy, tak samo jak wiecie, ranczu też. Inne rodzaje to na przykład Hanafusa, czyli oranda z pomponami. Apache oranda to są takie pomarańczowo-czarne, ale ważne jest to, żeby czarny nie występował tylko na płetwach, ale był widoczny również na ciele. Panda oranda, oczywiście biało-czarna. Nagate oranda, nie wiem jak się czyta, ale japońska to jest. Japońska wersja orandy, one są takie dosyć długie. Chakin to są orandy w takim kolorze intensywnie zaparzonej herbaty. Czasem też wpadają w czekoladę.
Seibungyo to są z kolei niebieskie orandy, takie metaliczne. I teraz bardzo ciekawa, Jade Seal, tego nie wiedziałam, że nawet jest oddzielne określenie na to. Jade to jest w ogóle jadeit, to jest taki materiał, pieczątka tego jadeitowa. Ona opisuje takie orandy, które mają biały kaptur, a resztę ciała w innym kolorze, najczęściej właśnie czerwone. To tyle o rasowych orandach. Jak widzicie, w kategorii oranda jest dosyć duża dowolność i bardzo wiele rzeczy jest akceptowanych. I także wniosek z dnia jest taki, że można stworzyć, wygrumować swojego własnego czempiona, mając go po prostu ze sklepu zoologicznego. Odsyłam tutaj do swojego odcinka o groomingu. Mam nadzieję, że Wam się podobało i troszkę przejaśniło, jak wybierać dobrą orandę według standardów. I do zobaczenia w następnym odcinku.